Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her! You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. No dobra, siemano wam wszystkim, tutaj T-Volt i zapraszam was do kolejnego odcinka Alana. Tym razem jest to epizod 3, Okup. Na początku widzieliście, co się działo w poprzednich odcinkach, bardzo dobry motyw, podoba mi się jak to jest zrobione, pomaga mi moje odcinki tworzyć. No i cóż, oficjalnie od tego momentu już nie grałem na Xboxie, dlatego nie mam zielonego pojęcia, co się teraz będzie działo, a teraz biegam dookoła jak debil szukając termosów, bo mam ochotę na kawę. Czarną kawę. Bardzo dobra kawa i ten kubek z McDonalda. It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Aha. Take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Spoko. Łódź spadła nagle w nocy. Nie ma sprawy. It's all normal. Dobra, mam iść za Randolphem. Aha, to on te drzwiczki otworzy. No spoko. Termosy. Nie no i tak mi dużo z tych termosów nie przyjdzie, a achievementa nie dostanę. Bo i tak nie zbiorę pewnie nawet tej 1/4 ze 100, które potrzeba na tego chociażby jednego achievka. Trudno. Otwieraj bramy, grubasie. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Barbara Streisand. Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. No i co z tego? Próbowałem... O, jest! Huśtawka! Chyba się nie zmieszczę, ale chociaż ją rozhuśtam. O! Brutalne. Ale to jest zabawne. Huśtam huśtawkę moją głową. Dobra, nieważne. Chyba w sumie naszym celem jest ten domek tutaj. Rose Marigold. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. I want to fuck her in the ass. Buk.
come to... Oh dear, Mr. Wake. Widzieliście ciemność na jej twarzy? I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Ciekawe, co się teraz stanie. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? What? Kubek pewnie z Biedronki taki wytrzymały. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Wow. Wow. Back to work, boy. Wow. What the I felt fuck? nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save... Czekajcie chwilę. Dobra, okej, wybaczcie to plumkanie. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Czyli ta cała kobieta w czerni, w ogóle ten biały głos wydaje się być tym całym nurkiem, bo to chyba jego laska tam była, czy... Ten cały głos powiedział, że ten Darkness przyjął postać właśnie tej Barbry, jego Barbry, czyli to ona była pewnie dziewczyną kogoś tam, nie do końca załapałem, co mówił ten nasz Barry. Może to sprawdzę w necie dokładnie. I ona była naszym jakby edytorem i ona kazała nam pisać tą powieść. Co się kurwa dzieje? All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. Kurde, ona ma teraz przejebane. Coffee. I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. No nie, już jest noc? Już jest kurwa noc? I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Aha. Świetnie. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Nie spodziewam się tutaj żadnej walki, szczerze mówiąc, dlatego przykoksimy jeszcze trochę ten odcinek, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Mam dostać do samochodu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych przeciwników tutaj, bo jest, że tak powiem, atmosfera, tak, dosyć mroczna. Nie mam ani latarki, ani... W ogóle nie mam jak walczyć z nimi teraz, więc mam nadzieję, nic mnie tutaj nie zaskoczy. Nie umiem też skakać na takie wysokości, bo oczywiście... Jest termos. Alan nie jest dość... O, tam ktoś jest. Tylko kto? Już jest noc. Dlaczego? Nie no, chyba nie będzie teraz żadnych tych... Żadnej walki. Jest szeryf. Cholera. God
God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Wow! Matrix style. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Spoko. Jestem w lesie. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Dobra. Skoro ja tu mam... A chuj, uciekamy. Tylko w którą stronę mam uciekać? Chyba tam. Tak, tam mam znacznik. Cóż, no po raz kolejny nie mam jak walczyć, więc no po prostu będę szedł do przodu i liczę na to, że przeciwnicy mnie nie zapierdolą, jeżeli w ogóle się pojawią. Nie wiem nawet gdzie uciąć ten odcinek, bo nie wiem ile trwa. No ciekawe, czy... Co, pod most sobie wejdę? Cóż, jak na razie mnie nie widzą. Kurwełe. God damn it. Cóż. Muszę unikać ich świateł, to jest pewne. O kurwa. O, świetnie. Są zaraz obok. Muszę odpocząć i się przemieszczać pomiędzy kamieniami sprintem. Dobra, zniknąłem im z pola widzenia. Prześlizgnąłem się. Uciekanie policji nie jest tak proste, jak myślałem. Uciekałem policji... Nie, no dobra, nie uciekałem nigdy przed policją, ale... Wyobraźcie sobie mnie, popełniam zbrodnię i spierdalam przed policją? Nie. To nie mój styl. O, jest. Strona z manuskryptu. Przeczytajmy, co tutaj mamy. Duch mroku śpi. The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Okej, dobra, odpaliłem sobie mniej więcej stoper, żeby wiedzieć ile to trwa, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Na razie spierdalam przed policją. I obawiam się, że coś na mnie zaraz wyskoczy, chociaż mam nadzieję, że nie. O kurwa! O! Jak się przestraszyłem. Co się stało? Ojej, oj. Ło kurwości. Cóż, policja jest wszędzie dookoła, szukają mnie, myślą, że jestem jakimś kurwa zbrodniarzem. Nie fajnie. Normalnie enemy of the state. Świetnie, flarę jeszcze teraz wystrzelili, po posiłki pewnie. Przyjadą z pizzą. Ha, ha, ha. Suchar. Spierdałem tej policji. Podejrzanym sposobem teraz mnie nic nie atakuje, to jest dziwne. This way. Shut up, bitch. Muszę odpocząć. O kurwa. God damn. Ciemność ich atakuje. Barbara. Barbara Streisand. To Andy? Kurwa, jeden z nich ich atakuje. No nie. A ja tak już się cieszyłem na myśl o tym świetle. Kolejny samochód rozjebany. No świetnie. Się dzieje. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Bosko, biegnę po tych ścieżkach. Nie wiem nawet dokąd, szczerze mówiąc. Ale podejrzanie idealnie pokazuje się przed mną ścieżka, jak uciekam przed tą policją. No to ciekawe, nie? Już? Oddychnąłeś sobie? To ciśniemy. O kurwości.
Muszę pomiędzy kamieniami się chyba poruszać, czy może ciemność go ściągnie. Muszę się za kamieniami chować, chyba. Jebany! Zdupcam, ale nie wiem, czy to jest dobra taktyka w ogóle. Przeciwnicy są? Nie ma ich? Nie wiem. Gdzie jest helikopter? O kurwa, coś go zdjęło. No to świetnie. Po prostu bosko, świetnie bosko. Wchodzimy na górę. Co tam znajdę? Rozjebał się. A to ciekawostka. Dam radę coś tam zobaczyć? Czy tak sobie mogę po prostu tu wejść i pooglądać, ale nic, szczerze mówiąc, nie widzę. Spoko. Co tutaj znajdę oprócz termosu i łóżeczka? Radio. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what you... Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him. Haha. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Spoko. Nie wiem, co się dzieje. Nie. Mindfuck totalny. Dobra, skoro tutaj nie mam nic za bardzo do roboty, sobie nie pooglądamy też, no to schodzimy na dół. Spoko, dalej jesteśmy na ścieżce. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. O kurwa. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without light. Muszę sobie znaleźć światło. Pewnie w tym domku będzie. Tutaj był domek, nie jakaś szopa. Takie buty. There was no power to the searchlight. O kurwa. Tam jest power to the... O, jest. Power to the people. Stacja upgrade'u broni w Bioshocku 2. Nie wiem, czy w 1 chyba też. Musimy uruchomić to gówno. Yeah. Na 3 razy trzeba było. Jebnie! Zniszczy bramę. Pomyślelibyście kiedyś, że niszczy się bramę reflektorem? I don't think so. Tam jest rozgłośnia. O, jak daleko. Dobra, moi drodzy. Przepraszam, sorry, że taki krótki ten odcinek, ale muszę coś teraz zrobić. Poza tym, cóż, nie wyszedł mi dokładnie mój plan dzielenia odcinków na elementy dzienne i nocne, bo element dzienny trwał dosłownie chyba 10 minut, tak? Więc już mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i do zobaczenia w następnym. Bye, bye!